To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz świadomie kreować swoją rzeczywistość i chcesz poznać kroki, jakie należy podjąć, aby właśnie Twoje marzenia mogły się urzeczywistniać. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym kontynuować temat cudów i szczęśliwych zbiegów okoliczności, który zapoczątkowałam w moim poprzednim nagraniu, więc jeżeli nie miałeś okazji obejrzeć poprzedniego nagrania, to bardzo Cię serdecznie do niego zachęcam. Link pod tym nagraniem. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić właśnie na konkretnych krokach, jakie należy podjąć, aby właśnie urzeczywistniać swoje marzenia, bo w poprzednim nagraniu mówiłam o tym, jakie w ogóle warunki powinny zostać spełnione, abyśmy mogli dostrzegać cuda w naszym życiu, więc też zachęcam właśnie do poprzedniego nagrania. Natomiast jakie właśnie należy podjąć kroki, jakie działania, aby urzeczywistniać swoje marzenia? Więc pomyślałam, że użyję do tego przykładu z życia wziętego, bo myślę, że tak obrazowo opisując najlepiej można zrozumieć cały proces. Więc sytuacja, o której chcę powiedzieć, zdarzyła się podczas mojego pobytu w Berlinie, kiedy z grupą przyjaciół odwiedzaliśmy innych przyjaciół właśnie mieszkających w Berlinie i byliśmy taką większą grupą i każda właśnie z tych osób to jest osoba, którą poznałam w trakcie eventów doktora Joe Dispenzy, czyli są to osoby, które codziennie medytują i które na co dzień w ogóle kreują cuda i różne zdarzenia, marzenia w swoim życiu. No więc jak się można domyśleć, w ogóle cały ten wyjazd był niesamowicie magiczny, natomiast ja się skupię na jednym zdarzeniu, które w ogóle wywołuje uśmiech na mojej twarzy, jak o nim myślę. A sytuacja zdarzyła się pewnego popołudnia, kiedy akurat byliśmy w jakiejś knajpce i jedliśmy późny obiad. I nagle rozpętała się okropna burza, niesamowita ulewa, ściana deszczu za oknami. No a do mieszkania naszego przyjaciela mieliśmy jakieś kilkanaście minut na piechotę. A co się jeszcze okazało? Knajpa, w której siedzieliśmy, mniej więcej za też kilkanaście minut się zamyka, więc nie możemy tam w zasadzie dłużej siedzieć, poza tymi właśnie kilkunastoma minutami. Więc spojrzeliśmy na siebie i tak wspólnie zdecydowaliśmy, że na pewno w tym polu wszystkich możliwości jest taki potencjał, gdzie my jesteśmy w stanie się przemieścić właśnie z tej knajpki do mieszkania naszego przyjaciela, będąc niezmoczeni przez deszcz, czyli w suchych ubraniach, że na pewno jest taki potencjał i wystarczy, żebyśmy się z nim połączyli. Więc co zrobiliśmy? No pierwsza rzecz, to już właśnie o niej powiedziałam, czyli podjęliśmy decyzję, że właśnie chcemy się z tym potencjałem połączyć, czyli uwierzyliśmy w ten potencjał, uwierzyliśmy, że ten potencjał na pewno tam jest. Kolejna rzecz to wszyscy zamknęliśmy oczy i weszliśmy w koherencję serca i umysłu. I koherencja serca i umysłu także jest już na moim kanale, nagrałam już ją dawno temu, więc umieszczę też do niej linka pod tym nagraniem, abyś mógł właśnie skorzystać z kroków, abym tutaj nie traciła czasu na opisywanie poszczególnych kroków właśnie koherencji serca i umysłu. Więc jak już byliśmy w tej koherencji serca i umysłu, to wtedy każdy z nas z osobna stworzył w swoim umyśle myśl, która właśnie przedstawiała tą sytuację, która miała się zadziać. I ja na przykład wyobraziłam sobie, jak wychodzimy z tej knajpki i deszcz już nie pada i jesteśmy niesamowicie szczęśliwi właśnie, że udało nam się tego dokonać, że udało nam się to zrobić, że to my spowodowaliśmy, że właśnie ten deszcz przestał padać. No i to jest właśnie kolejny, już trzeci krok. Natomiast kolejnym bardzo ważnym krokiem jest krok czwarty, czyli połączenie się z tym wydarzeniem emocjonalnie. Co to znaczy? To znaczy, że oczami wyobraźni ja nie tylko widziałam nas idących ulicami Berlina, gdzie nie pada na nas deszcz, ale także łączyłam się z tymi wszystkimi emocjami, jakie w tym momencie czułam czy czuję. Bo łącząc się właśnie z takim potencjałem, z tym wydarzeniem, odczuwasz i ja wtedy odczuwałam właśnie te emocje, jakby się działy tu i teraz. Czyli będąc w tej sytuacji,
jakby w myślach, tak jakby ona się wydarzała w tym momencie. Czyli podłączyłam się właśnie do tych wszystkich emocji, radości, miłości, wdzięczności, takiego gratulowania sobie wzajemnie, wdzięczności do wszechświata właśnie za tą pomoc, za to wsparcie. I czułam te emocje w ciele, tak jakby ta sytuacja zdarzała się w tym momencie. Więc dla mojego umysłu w zasadzie tutaj nie było różnicy, czy to się dzieje w przyszłości, czy to się dzieje teraz, czy to się działo w przeszłości, bo zawsze umysł, jak właśnie odczuwamy emocje, łącząc się z jakimś wydarzeniem, to umysł myśli, że to się dzieje właśnie w tym momencie. I to jest właśnie kluczowy bardzo aspekt w ogóle kreowania. No i będąc właśnie w tym połączeniu, w tych emocjach, w tej olbrzymiej wdzięczności, bo tutaj wdzięczność w ogóle jest niesamowicie istotna, wdzięczność do siebie, ale i także właśnie do wszechświata, do aniołów, do wszystkich pomocników, którzy też to sprawili, którzy właśnie zawsze nam pomagają i są na wyciągnięcie naszej ręki. Otworzyliśmy oczy, no i już był czas, że należy opuszczać to miejsce ze względu na to, że już tam obsługa szykuje się do zamknięcia lokalu. Jak tylko wyszliśmy na zewnątrz, okazało się, że deszcz nie pada. W tym miejscu deszcz zupełnie nie pada. No i nawet jak to mówię, to mam ciarki na skórze, bo było to dla nas niesamowite doświadczenie. I byliśmy tacy szczęśliwi, właśnie te wszystkie emocje, które przed chwilą, właśnie w tej krótkiej medytacji odczuwaliśmy w naszym ciele, nagle zaczęliśmy odczuwać już, można powiedzieć, w takiej rzeczywistości. No i niesamowicie się cieszyliśmy. I co zrobiliśmy jeszcze? Krok 5, bardzo ważny. Bardzo podziękowaliśmy całemu wszechświatowi, aniołom i wszystkim pomocnikom, którzy też nam pomogli w tym procesie. Więc dziękowaliśmy sobie nawzajem, cieszyliśmy się, radowaliśmy się tą sytuacją i też dziękowaliśmy bardzo mocno całemu wszechświatowi. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, jak tylko doszliśmy do mieszkania naszego przyjaciela, nagle rozpętała się na nowo ulewa. Znowu była za nami ściana deszczu. I to tylko nas upewniło w tym, że to my wykreowaliśmy, że tą rzeczywistość my stworzyliśmy. To było nasze połączenie się właśnie z tym potencjałem, który zaistniał, który zmanifestował się w naszym życiu. Więc chciałam Cię zapytać teraz, czy Ty może też masz podobne historie i może chciałabyś się nimi podzielić, więc proszę zostaw w komentarzu swoją historię, może właśnie zainspiruje innych też do kreowania swojej rzeczywistości. Natomiast czym się chciałam jeszcze z Tobą podzielić, to tym, że czasami się zdarza, że nie od razu wszystkie nasze jakby kreacje czy marzenia się realizują. Nie dzieje się to tak natychmiast, jak to w tym przypadku miało miejsce. I właśnie dało mi takie myślenie wiele sytuacji z mojego życia, natomiast opowiem też jeden przykład, jedną taką sytuację, która tak mnie mocno utwierdziła właśnie w tym, że nie zawsze wszystko się dzieje od razu. A sytuacja dotyczyła takiego momentu, kiedy chciałam zlokalizować u mnie w mieszkaniu portfel taki mój żółty, w którym zawsze przechowuję euro z jakby różnych poprzednich wyjazdów i też w tym portfelu trzymam kartę EKUS, czyli tego Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego. A właśnie wybieraliśmy się na wyjazd zagraniczny, no i chciałam ten portfel zlokalizować, żeby sprawdzić w ogóle, ile tam jest euro i do kiedy jest ta karta EKUS ważna. No i zawsze ten portfelik mój jest w takim pudełku w szafie. No i otworzyłam to pudełko i okazało się, że tego portfela tam nie ma. I to było dla mnie duże zaskoczenie, no bo jak to jest możliwe, że tego portfela tam nie ma? Ja go na pewno nigdzie indziej nie dawałam, nie zmieniałam jego miejsca. Nikt inny do mojej szafy nie zagląda, nikt inny w niej nie grzebie, więc no to jest niemożliwe, że tam tego portfela nie ma. Dość mocno mnie to zaniepokoiło, nawet tak mogę powiedzieć sfrustrowało, że w ogóle coś się wydarzyło, dlaczego tego portfela nie ma, jak ja go w tym momencie potrzebuję, bo niedługo wyjeżdżamy, a ja chciałabym właśnie go mieć, sprawdzić, ile mamy euro i też właśnie chciałam sprawdzić tą kartę EKUS. No i co pomyślałam? No pomyślałam, że trzeba przeprowadzić oczywiście proces kreacji. Więc po pierwsze, oczywiście podjęłam decyzję,
że na pewno jest właśnie taki potencjał w polu wszystkich możliwości, że ja mam ten portfel, że ten portfel jest ze mną i że ten portfel może właśnie mi posłużyć na moim nadchodzącym wyjeździe. Następnie przeprowadziłam koherencję serca i umysłu, którą też, tak jak wspominałam, jest w innym nagraniu i też jest link pod tym nagraniem do tego nagrania. Następnie właśnie wypuściłam w myślach właśnie tą myśl do właśnie pola wszystkich możliwości, ten obraz tej sytuacji, jak właśnie ten portfel jest, że właśnie sprawdzam, patrzę ile jest euro w tym portfeliku, sprawdzam tą kartę, no i właśnie cieszę się na mój kolejny wyjazd. I bardzo ważne jest, bo potem kolejnym krokiem to jest właśnie połączenie się z emocjami, które mi towarzyszą właśnie w tej sytuacji. Muszą być to wzniosłe emocje. Więc ja w tym momencie nie tylko łączyłam się z tym, że ja w ogóle mam ten portfelik i sobie sprawdzam właśnie ilość tego euro, no bo to nie wywoływało we mnie jakichś bardzo wzniosłych emocji, ale łączyłam się również z tym potencjałem, że ja właśnie tego dokonałam, że ja właśnie wykreowałam ten portfelik, że to dzięki mojej kreacji on się pojawił i właśnie te emocje były niesamowicie wzniosłe. Tu była olbrzymia radość, miłość, wdzięczność do siebie i do wszechświata za pomoc, że udało mi się ten portfelik właśnie wykreować. No i co się okazało? Jak zakończyłam ten proces, zajrzałam z powrotem do tego pudełka, no a portfeliku nie ma. Więc zaczęłam się zastanawiać, co się stało, prawda? Dlaczego tego portfela nie ma? Przecież wykonałam wszystkie kroki. No ale podjęłam decyzję, że nie poddaję się, że wszechświat działa według własnego planu, najlepszego dla mnie i może właśnie to też jest taki moment dla mnie, żeby właśnie pokazać tą swoją determinację, żeby pokazać, jak bardzo mi zależy na tym kreowaniu. W związku z tym podjęłam decyzję, że będę codziennie wykonywać ten proces, aż do momentu, aż się ten portfel zmaterializuje w moim życiu. I codziennie wykonywałam właśnie taką krótką medytację, właśnie z tą koherencją serca i umysłu, z łączeniem się z tym potencjałem i kreowaniem tej rzeczywistości. I mniej więcej za około 7 dni okazało się, że zajrzałam właśnie do tego samego pudełka i na samym wierzchu, jak tylko otworzyłam to pudełko, od razu zobaczyłam ten portfelik. Trudno było go nie zauważyć, bo tak jak wspomniałam, to jest żółty portfelik. No i od razu on mi się rzucił w oczy. No i to było dla mnie niesamowite również doświadczenie. Właśnie taki efekt mojej kreacji, że po tych około 7 dniach właśnie udało mi się wykreować to, co chciałam i byłam niesamowicie właśnie wdzięczna. I ten 5. krok bardzo ważny, olbrzymia wdzięczność do siebie, do wszechświata, podziękowanie właśnie aniołom, wszechświatowi za pomoc, za wsparcie właśnie w tym procesie, ale także wsparcie w tym procesie wytrwania w tej drodze, aby się nie poddawać, aby wcześniej nie rezygnować. Natomiast tak w ogóle w trakcie mojej praktyki różnej, z kreowania i obserwowania też innych, jak to robią, zauważyłam, że może się zdarzyć jeszcze więcej takich rzeczy, sytuacji, które mogą być takimi blokadami właśnie do realizacji naszych marzeń. I nawet już kiedyś też nagrałam taki filmik na temat właśnie blokad, które mogą albo opóźniać, albo które mogą właśnie nawet nie pozwalać nam właśnie realizować marzeń, które chcemy osiągnąć i rzeczy, które chcemy, aby się zmaterializowały w naszym życiu. Więc bardzo Cię serdecznie też właśnie do tego nagrania 5 blokad tam wyszczegółowiłam, więc zapraszam Cię bardzo do tego nagrania. Umieszczę do niego linka też pod tym nagraniem. A jeżeli to nagranie Ci się spodobało, to zasubskrybuj mój kanał, zostaw kciuka do góry, może podziel się z kimś tym nagraniem, no i postaw mi kawę, jeżeli masz ochotę, przez portal Supi. Umieszczę też do niego linka pod tym nagraniem. A teraz bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.